Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witam serdecznie po raz kolejny na naszych rozkminkach historycznych. Dzisiaj sobie przeniesiemy się do czasu Władysława Hermana. Są to jedne z moich ulubionych czasów. Dlaczego? Dlatego, że jestem z Płocka i właśnie w Płocku pochowany jest Władysław Herman, potem jego syn Bolesław Krzywousty, no i książęta mazowieccy. Wielu nie wie, że Płock jest zapomnianą stolicą Polski, ale był tą stolicą Polski za czasów Władysława Hermana, aż do, moi drodzy, rozbicia dzielnicowego, czyli od 1075 roku do 1138 roku. I tamtych dwóch władców Polski możemy znaleźć. Przeniesiemy się w te mroczne czasy Władysława Hermana, w krwawą noc Władysława Hermana. Porozmawiamy sobie na temat Palatyna Sieciecha, czy to on faktycznie rządził Polską wówczas. Także troszeczkę tych rozkminek, moi drodzy, będzie bardzo ciekawych, historycznych, bo uważam, że warto jest pamiętać i znać historię Polski, bo jak nie, to za chwilę historię Polski nam albo Niemcy, albo Ukraińcy napiszą. Ale zanim do tego, moi drodzy, tematu przejdziemy, zachęcam raz jeszcze, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby tych filmów z zakresu szlachty polskiej znajdziecie więcej w playliście Szlachta, tam warto zaglądać, lajkować nasze rozmowy, komentować nasze rozmowy i serdecznie zachęcam, żeby włączyć się do grona wspierających, dlatego że jako wspierający macie więcej możliwości, możecie później podsyłać specjalne pytania, na wasze pytania mogą być specjalne programy. No i ogólnie macie satysfakcję, że ten kanał rozrasta się dzięki wam. Jest to bardzo pomocne. Niektórzy tam krzyczą, że mikrofon zły, mikrofon tamten. Nie ma sprawy. Wspierajcie kanał, będzie lepszy mikrofon, będą lepsze możliwości. Ale wróćmy sobie do czasów naszego Władysława Hermana. Władysława Hermana, czyli powiedziałbym księcia bez korony i bez władzy. No bo Władysław Herman objął władzę w Polsce w 1079 roku, czyli nie stolicą Polski był w sumie od 75, ile od, a może od 75, nie pamiętam, czy od 79 Płock był stolicą Polski. Czyli od 79 w zasadzie musiał być, bo wtedy Herman objął władzę w Polsce po dramatycznym upadku swojego brata Bolesława Śmiałego, który był wygnany z Polski po konflikcie z biskupem Stanisławem. No i już ten fakt kładzie się w ogóle cieniem na całym panowaniu Władysława Hermana. Niektóre źródła, zwłaszcza jak podaje Gal Anonim, opisują Hermana jako władcę takiego biernego, chorowitego, unikającego wielu konfliktów i powiem szczerze, bardziej modlącego się niż rządzącego, co jest bardzo istotne, myślę, z punktu widzenia historii politycznej, bo Herman nigdy nie koronował się na króla. Polska, powiem szczerze, w tym przypadku
po śmierci Bolesława Śmiałego, który był królem Polski, cofnęła się formalnie do rangi księstwa, co w realiach XI wieku było ogromnym osłabieniem prestiżu państwa polskiego. Jako ciekawostkę to mogę wam powiedzieć, że Herman wyjątkowo często przebywał w Płocku, a nie w Krakowie. No i to właśnie tam, z dala od tradycyjnego centrum władzy, dojrzewał ten układ, który wówczas faktycznie rządził krajem. Mamy naszego Palatyna Sieciecha, on był takim, bym powiedział, cieniem. I ten cień po prostu stał się władzą, bo właśnie tak jak cień pojawia się postać Sieciecha, Palatyna, czyli najwyższego urzędnika dworskiego, który był wówczas odpowiednikiem takiego premiera albo namiestnika. Według większości badaczy Sieciech w ogóle nie pochodził z wielkiego rodu, nie miał prawa do dziedziczenia władzy, ale dysponował ogromnymi wpływami osobistymi. Gal Anonim w ogóle pisał wprost, że książę Herman niczego nie czynił bez jego rady, co jest bardzo, wydaje mi się, wymowne. No i to nie Władysław Herman wydawał rozkazy, ale te rozkazy wydawał Sieciech w jego imieniu. I znów, jeżeli sobie pogrzebiemy troszeczkę w archeologii, to w Płocku u nas na Mazowszu odkryto denary z napisem Zetech, które prawdopodobnie były pite niegdyś przez Sieciecha. To jest taki ewenement, urzędnik, który wówczas w XI wieku bije własną monetę, na której nie ma imienia księcia. No to dla niektórych historyków był taki dowód, bym powiedział, quasi dyktatury. No ale sam tytuł jest Krwawa Noc, no i troszkę można by o tym powiedzieć, o tej krwawej nocy i o tajemniczych zgonach, bo tutaj właśnie dochodzimy do sedna, czyli do serii zagadkowych śmierci i zagadkowych zniknięć, które kroniki tak opisują jakoś tam półsłówkami, jakby autorzy tych kronik bali się napisać wprost. Bo źródła mówią o nagłych zgonach różnych młodych książąt, o różnych zniknięciach możnych, o brutalnych rozprawach z opozycją, no i zawsze najczęściej o to wszystko było oskarżany Sieciech. Jest taka teoria historyczna, że Sieciech eliminował przeciwników politycznych, aby utrzymać kontrolę nad Hermanem. To po pierwsze, a po drugie, aby uniemożliwić dojście do władzy synom księcia, czyli żeby do władzy nie mógł dojść ani Zbigniew, który był synem z nieprawego łoża, ani tym bardziej Bolesław Krzywousty, który później stał się jego ogólnie następcą. I to jest też bardzo ciekawa teoria, no troszeczkę taka umiarkowana, ale ciekawa. Natomiast istnieje też taka bardziej radykalna teoria, bardziej spiskowa. Jeszcze o tych spiskowych teoriach to sobie później porozmawiamy. No to mówi się o tak zwanej krwawej nocy i podczas tej krwawej nocy miało dojść do skoordynowanej likwidacji przedstawicieli możnych rodów. Miało tam podobno dojść do próby wycięcia w pień rodu Awdańców. To był jeden z najpotężniejszych rodów w Polsce. W ogóle ciekawostką jest to, że nie mamy jakiejś takiej dokładnej daty tej nocy. No i dla części badaczy jest to taki znak, że wydarzenie było tak traumatyczne, iż celowo wymazano je z oficjalnej pamięci. Właśnie, ten ród Awdańców. Można by powiedzieć, że to był taki ród, który wiedział za dużo, no bo ród Awdańców był jednym z filarów elity politycznej w XI wieku w Polsce. Oni posiadali ogromne majątki, oni mieli własne zaplecze militarne i dodatkowo jeszcze byli blisko związani z Kościołem. Jak sobie pogrzebiemy troszeczkę w kronikach z tamtego czasu, to znajdziemy takie wpisy, że Sieciech oskarżał ich w ogóle o zdradę, konfiskował ich dobra, no i też usuwał urzędników,
I jakoś tak dziwnym trafem części rodów, członków rodu jakoś tam zniknęły bez śladu. No i może było tak, że Awdańcy znali być może kulisy upadku Bolesława Śmiałego, a może było tak, że posiadali kompromitujące informacje na temat Hermana i Sieciecha, albo, nie wiem, planowali przykładowo odsunąć Palatyna od władzy. Jest też taka teoria spiskowa, że Sieciech planował całkowite przejęcie władzy, natomiast Awdańcy byli jedyną praktycznie taką realną przeszkodą. No i ich eliminacja miała być takim krokiem do tworzenia nowej dynastii. Wiecie co? Ostatecznie oczywiście Sieciech przegrał, a synowie Hermana, czyli Zbigniew i Bolesław Krzywousty, zresztą potem dla Zbigniewa się to źle skończyło. Jak ktoś wie, gdzie jest zamek książąt mazowieckich w Płocku, obejdźcie go dookoła. Tam jest na dole takie małe drewniane drzwiczki do lożków i w tych lożkach potem zresztą Bolesław Krzywousty oślepił Zbigniewa i wyrwał mu język. No ale ostatecznie Sieciech przegrał, a synowie Hermana zawiązali sojusz przeciwko Palatynowi. No i w 1099 roku Sieciech został pozbawiony władzy, został wygnany i jego majątki skonfiskowane. I było to bardzo znamienne. Dlaczego? Dlatego, że nie został on stracony. W ogóle nie opisano jego procesu, natomiast jego dalsze losy gdzieś tam giną w mroku kart historii. Kroniki w ogóle po jego upadku jakoś tak dziwnie nagle milkną o zbrodniach z wcześniejszych lat, jakby ktoś zamknął księgę, zanim padną te kolejne nazwiska. Być może jest też tak, bo jest taka teoria spiskowa, że Sieciach wiedział za dużo. Natomiast jego milczenie było w ogóle warunkiem przeżycia. Natomiast prawda o krwawej nocy została jakoś poświęcona dla stabilności państwa. Historia, powiem wam, Władysława Hermana to jest taka opowieść o władzy oddanej w cudze ręce, no bo historia Sieciecha po tym, jak wiemy, że jest bardzo cienka granica między urzędnikiem a tyranem, no to jest bardzo znamienna. Natomiast cała ta krwawa noc, jak ona wyglądała, no być może nigdy nie poznamy jej szczegółów, natomiast jej echo wciąż słychać gdzieś tam między wierszami kronik. Wiecie, są takie momenty w historii, które nie mają dat. Nie dlatego, że ich po prostu nie było, ale dlatego, że nikt nie chciał ich nigdy zapamiętać. No, pamiętajmy o tym, że no, spróbujmy sobie wyobrazić Polskę z XI wieku. To było państwo osłabione. Elity były podzielone, kościół był wstrząśnięty tym morderstwem biskupa Stanisława, król był wygnany, a tron był splamiony krwią. I właśnie na takim tronie wówczas zasiadł Władysław Herman. No to jest pytanie, czy on faktycznie na nim zasiadł, bo on się nie koronował, jak powiedziałem, nie dowodził wojskiem, nie przewodził elitom, nie podejmował samodzielnych decyzji. W ogóle jest taka mroczna dosyć ciekawostka, że Herman podobno panicznie bał się albo unikał konfliktów i on w świecie, gdzie władza rodziła się z miecza, on wybrał bardziej ciszę i modlitwę, ale wiecie, no władza nie znosi próżni, no i właśnie wtedy pojawił się jego cień. Tym cieniem był Palatyn Sieciech, który nie miał herbu, nie miał własnego rodu, nie miał prawa do tronu, ale miał coś znacznie groźniejszego, bo miał pełną kontrolę nad księciem. Ale o tym już mówiłem. To jest bardzo ciekawe z tą monetą, bo ja też mam taką kopię w Płocku, sprzedaje się tą monetę Palatyna Sieciecha. On bijąc tą monetę jakby chciał powiedzieć, że to ja jestem władzą, bo na tej monecie nie ma nazwy króla, tak? No, cała ta historia Nocy Krwawej jest taką historią troszeczkę szeptaną, bo tam nikt nie krzyczy.
Tam po prostu jest tylko szept. Znikają ludzie, znikają młodzi książęta, młodzi panowie, doradcy, znikają całe linie rodowe, nie ma opisów bitew, wyroków, pochówków. Są tylko takie jakieś, wiecie, lakoniczne wzmianki, jak po pseudopandemii ostatniej, czyli umarł nagle, w kronice jest napisane, albo zniknął, albo na przykład przestał być widziany. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Wiecie, moim zdaniem było to tak, że istniała jedna noc, jedna operacja i jedno uderzenie. To była właśnie ta krwawa noc. Byli skrytobójcy, były zamknięte bramy, były rozkazy bez podpisów, a rano była już po prostu cisza. Tak to ogólnie, moi drodzy, wyglądało. Natomiast czy Cisieciek był tylko ambitnym urzędnikiem? Czy może był w ogóle pierwszym dyktatorem w dziejach historii Polski? A może był architektem jakiejś takiej krwawej czystki, której nigdy jakoś otwarcie nie nazwano? Nie wiem, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że Polską rządził wtedy ktoś, kogo imię miało zniknąć, ale nie zniknęło. No i wiecie, tak jak powiedziałem, że istnieją pewne teorie spiskowe, to o tym chciałem też kilka słów powiedzieć dla wielbicieli historii. Weźmy sobie taką pierwszą teorię spiskową na temat zabójcy królów. No bo, a może było tak, że Sieciech był egzekutorem wyroku na Bolesławie Śmiałym? Bo co jeśli wygnanie Bolesława Śmiałego było tylko, nazwijmy to, oficjalną wersją? Według tej teorii Bolesław Śmiały nie zmarł naturalnie na wygnaniu, ale został albo zamordowany, albo otruty. O takich kwestiach już wiele razy mówiliśmy na tym kanale. I do tego z rozkazu, albo przy udziale Sieciecha. Dlaczego? No bo żywy Bolesław, no to była wieczna delegitymizacja Hermana. No i prawowity król, który mógł wrócić, mógł być symbolem sprzeciwu. No, a ten człowiek legenda mógł porwać możnych. Właśnie, to jest taka teoria. Jakie są poszlaki tej teorii? Takie, że nie ma jednoznacznego grobu Bolesława Śmiałego. Są jakieś sprzeczne przekazy o jego śmierci. No jest nagła stabilizacja władzy Hermana po zniknięciu króla. Jest też taki najmroczniejszy, bym powiedział, element, że jeśli Sieciech brał udział w eliminacji króla, no by to oznaczało, że krwawa noc była tylko właśnie kontynuacją tego wcześniejszego schematu, a zabójstwo było narzędziem polityki. No ale jest też inna troszeczkę teoria spiskowa, że książę był po prostu więźniem. No bo Władysław Herman mógł być zakładnikiem własnego dworu. Bo co, jeśli nie było tak, że on nie był wcale słaby, ale był szantażowany albo zastraszany, tak? Przyjmijmy sobie taką hipotezę, że Sieciech znał kompromitujące fakty z życia Hermana, mógł go szantażować ujawnieniem kulis objęcia władzy, mógł grozić losem podobnym do Bolesława Śmiałego, natomiast Herman unikał spotkań z możnymi, izolował się i podejmował decyzje sprzeczne z interesem dynastii. To jest takie zachowanie człowieka w pułapce. No i tutaj powiem wam szczerze, pojawia się taki troszeczkę element grozy, no bo niektórzy badacze sugerują, że Herman nie kontrolował nawet własnych synów. On był wiecznie pilnowany, a jego pobożność mogła być formą takiej ucieczki psychicznej. No i też jest taka delikatna wersja spiskowa, że on był marionetką, natomiast Palatyn Sieciech był strażnikiem tej klatki. No i w końcu jest też taka trzecia teoria spiskowa, że w ogóle za czasów Władysława Hermana istniała pierwsza tajna policja, czyli Geheimstadtpolizei, w skrócie Gestapo. Szczerze mówiąc, była to pierwsza taka tajna policja w Polsce w XI wieku, bo Sieciech stworzył sieć donosicieli i sieć skrytobójców. Bo nie potrzebujesz armii, jeśli kontrolujesz strach. To jest bardzo proste. Sieciech mógł stworzyć, przyjmijmy tak sobie taką hipotezę, że Sieciech mógł stworzyć nieformalną sieć informatorów, takich ludzi do zadań specjalnych, no i taki aparat represji gdzieś tam działający po cichu. No jakie są na to dowody? Nie ma bezpośrednich dowodów, ale brak też jest oporu możnych.
a brak oporu możnych mówi wiele. Natomiast istnieje wiele poszlak historycznych. Na przykład brak buntów mimo rosnącej tyranii, jakieś szybkie i skuteczne eliminowanie przeciwników, albo strach wśród elit widoczny w milczeniu kronik. Więc zatem ta krwawa noc, o której już mówimy, mogła być demonstracją siły, mogła być sygnałem ostrzegawczym, albo nawet i takim psychologicznym terrorem, bo tutaj w tym wszystkim chodziło przede wszystkim o efekt. A teraz powiem wam na zakończenie już tylko i wyłącznie najgorsze pytanie. A co jeśli Cieciech nie przegrał, tylko po prostu zniknął? Co jeśli jego ludzie weszli w struktury nowej władzy? Albo przeszli na przykład na służbę Bolesława Krzywoustego, a te całe metody pozostały te same. Wiecie, historia lubi zmieniać nazwiska, ale mechanizmy władzy zawsze trwają i pozostają te same. A wy co myślicie na ten temat? Zostawcie ślad w komentarzu, rozpocznijcie dyskusję. Chętnie w tą dyskusję się z wami wdam. Na pewno będą ciekawe inspiracje. Pozdrawiam i do następnego razu.